Dylogia Maxa Payne'a to świetny policyjny thriller. Chyba nie ma osób, które się ze mną nie zgodzą, że to także wyśmienita strzelanka z efektownym bullet time'em, który na ówczesne czasy był czymś absolutnie niespotykanym. Po dwóch odsłonach, które w zasadzie kończyły się tym, że wyginęli niemal wszyscy poza Maxem, seria trafiła w limbo. Remedy niezbyt chciało robić kolejną część, nawet pomimo tego, że dwójka okazała się ogromnym sukcesem. Wtedy pojawił się Rockstar, który wykupił licencję na Maxa Payne'a i na możliwość stworzenia trzeciej części. Czy był to dobry wybór? Pamiętam, że przed premierą miałem pewne wątpliwości. Nie to, że nie wierzyłem w Rockstara, bo to jedna z niewielu firm, które cieszą się do dziś niesłabnącym zaufaniem. Bardziej chodziło mi o to, czy będą potrafili oddać klimat poprzedników. Mały spoiler, nie potrafili. I całe szczęście, Max Payne 3 zrywa ze swoją spuścizną i idzie własną ścieżką. Czy lepszą? Na pewno inną i nie mniej fascynującą. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Max Payne 3 w wersji na Xboxa 360. Zapraszam. Jeśli spojrzymy na dwie pierwsze części Maxa Payne'a, zauważymy, że są tam silne motywy nordyckie. Sam Lake dość ochoczo z nich korzystał, w połączeniu z ponurym New Jersey dawało to piorunujący klimat. Rockstar postanowił wytyczyć własną ścieżkę, bardziej nawiązującą do filmów Michaela Manna. Oto Max, kilka lat później, zniszczony życiem alkoholik, którego życie nie ma sensu. Wszyscy, których kochał, nie żyją, został sam jak palec, topiąc smutki w butelczynie podrzędnej whisky gdzieś w obskurnym barze w New Jersey. Pojawia się Raul, który proponuje mu robotę w słonecznej Brazylii w São Paulo, gdzie miałby ochraniać rozpuszczone bachory bogatej rodziny Bronco. Max nie jest zainteresowany, ale wskutek wydarzeń musi uciekać z New Jersey i przyjmuje robotę. I tak trafia do roztańczonej Brazylii, a tam czekają na niego nieliche kłopoty. Historia w Max Payne 3 to scenariusz świetnego akcyjniaka, który tak naprawdę mocarnie przypomina scenariusz Człowieka w ogniu z Denzelem Washingtonem, który to film wydaje się być główną inspiracją gry. Max Payne to jednakże gra nie tylko opierająca się na prostym strzelaniu. Mamy tutaj świetnie zarysowanego bohatera, złamanego byłego policjanta, uzależnionego od piguł i wódy, postać totalnie niedostosowana do świata, w którym się znajduje, wycięta z innej bajki, próbująca zrozumieć rzeczywistość, do której trafił. To świetne pokazanie nie tylko zderzenia pokoleń, ale i światów, z tym, że w tym drugim mamy zrobione to podwójnie. Z jednej strony świat Maxa, brudny, skorumpowany, tonący w brudzie i mroku, z drugiej słoneczne São Paulo, które pod fasadą imprez sypiącego się zewsząd koksu i lejących się kolorowych drinków kryje również mroczną stronę. Natomiast drugim zderzeniem jest pokazanie dwóch światów samego São Paulo. Z jednej strony blichtru bogactwa i pewnej takiej naiwności, a z drugiej biedy brazylijskich faweli. W grze zasmakujemy obu i tytuł świetnie nam nakreśli, jak ogromną przepaść dzielą warstwy społeczne São Paulo. Max z gry od Rocksteady to zdziedziały starzec, który pomimo, że ciągle jest zamroczony alkoholem, wciąż potrafi celnie spuentować cynicznymi wrzutami rzeczywistość, w której się znajduje. To jedna z najlepszych rzeczy w Maxie, możliwość patrzenia jego oczami na otaczający nas świat. Pewnie każdy z nas chciałby bawić się na szalonych imprezach, chlać na umór i niczym się nie martwić. Max również wszedł w to, ale nie zapomina, że to tylko część otaczającego go świata. Już w pierwszych scenach odwraca się od blichtru i spogląda na fawelę, gdzie wiele metrów niżej toczy się zupełnie inne życie, o których bogaci nie mają pojęcia. Zresztą ta myśl ma zastosowanie też w drugą stronę. Max, pomimo że chętnie sięga po darmowe alko serwowane mu przez pracodawców, wciąż trzyma dystans i stara się odcinać od świata, w którym się znalazł, skupiając się na robocie, co nie zawsze mu za dobrze wychodzi. Ale Rocksteady nie zapomniało o tym, co ważne, o pochodzeniu Maxa Payne'a. Gra zabierze nas do widma przeszłości, czyli do wiecznie spowitego mrokiem New Jersey, gdzie nigdy nie jest ciepło, a i słońce zdaje się tam dość niechętnie zaglądać. To również kolejny przykład zestawienia dwóch światów. Choć dzieli je pomiędzy sobą 8000 km, to wewnątrz oba są bardzo do siebie podobne i kierują się jedną podstawową zasadą. Kto ma pieniądze, rozdaje karty. Ta dość oczywista prawda pojawia się podczas rozgrywki dość często. To bogaci rządzą, czy w wysokich apartamentowcach São Paulo, czy w ponurym New Jersey. To sprawia, że Max, choć trafia do innego kraju, problemy
problemy, jakie trawią oba miasta, zdają się być tożsame. Nowością jest zmiana aparycji bohatera. Już nie zobaczymy komiksowej mordy Sama Lake'a, a aktora Jamesa McCaffreya, który również tutaj, jak i w dwóch poprzednich częściach użyczył swojego głosu. Choć zmiana wydaje się dość spora, w mojej opinii lepiej pasuje do zmęczonego życiem ex-gliniarza. Sam nie jest taki dziadowaty jak James, a ten tutaj wpisał się w rolę idealnie. Ale problemy społeczne to nie jest główne clue Maxa Payne'a 3, bo to głównie strzelanka i nawet najbogatsze tło tego nie zmieni. Rockstar wykonał samo strzelanie doskonale. Wciąż mamy bullet time i charakterystyczny skok Maxa, w którym czas się spowalnia, a my możemy pruć do przeciwników. Niewątpliwie dobrą stroną stworzenia gry przez Rocksteady jest to, że ci postanowili się nie cackać. Gra jest brutalna. Nie tylko samym strzelaniem, ale również pokazywaniu historii. No ale wróćmy do strzelania. Przeciwnicy zdają się być ludźmi z krwi i kości. Jeden strzał w japę i pozamiatane. To kolejny fajny motyw. Nie ma znaczenia, czy walka się toczy na samym początku, czy na końcu gry. Strzał w głowę oznacza zmiecenie z planszy. Dodatkowo zawsze ostatni przeciwnik dostaje ładną animację w slow-mo, gdzie widać jak kula trafia go w bebechy czy w japę, prezentując nam krwawą jopę po celnej kuli Maxa Payne'a. Na uwagę zasługuje też destrukcja otoczenia. Jest ona w ramach rozsądku, ale gdy zaczną latać kule, lecą szyby w oknach, a fragmenty murów sypią się w piach. Robi to wrażenie, tym bardziej, że gra działa na konsolach 2 generacje wstecz, a jakość efektów cząsteczkowych do dzisiaj potrafi zachwycić. Kolejną rzeczą, którą trzeba pochwalić, jest silnik fizyczny, Euphoria, który w grach Rockstara gości do dzisiaj. To dzięki temu postacie przeciwników po celnej kulce zachowują się jak faktyczne ciała, a nie roboty. Można w nieskończoność patrzeć, jak typy spadają ze schodów, czy walą łbem o szafkę. Fajnie podkręca to realizm walki i bez wątpienia jest jednym z ważniejszych aspektów gry. Max Payne 3 przeciągnie nas przez 14 rozdziałów i oh boy, będzie to 14 rozdziałów napakowanych akcją pokorek. Gra ani na chwilę nie zwalnia tempa. No dobra, może oprócz cutscenek, które pozwalają na chwilę oddechu. Poza nimi gra nie zwalnia tempa ani przez chwilę. Autorzy pozwolą nam też postrzelać z pojazdów w formie takiej trochę strzelanki na szynach, ale i wykorzystają kilka motywów, gdy Max wykonuje jakąś czynność, na przykład rzuca się na wózek i w slow-mo jadąc naparzamy w przeciwników. To podkręca akcję i dorzuca sceny niczym z filmów Johna Woo. Gra jest napakowana scenami, jakich nie powstydziłby się Michael Bay. Akcję rozbuchano, ale wciąż w granicach rozsądku. Nie miałem sytuacji, gdy pomyślałem, hej, ale to głupie. Nawet sam Max, jeśli stało się coś wybitnie szczęśliwie, komentuje to w swój cyniczny sposób, przez co łykamy te akcje jak pelikany. 3 podstawowe elementy, walka, bohater i historia, łączą się tutaj w epicką, niezapomnianą całość. Każdy element wyszlifowano, narracja w iście filmowym stylu przypomina dzieła od Supermassive, choć trzeba przyznać, że cutscenki są niestety prerenderowane, a szkoda. Max Payne 3 to też gra wybitnie liniowa i całe szczęście. Dzięki temu narracja jest bardzo precyzyjnie prowadzona, co pozwoliło twórcom dorzucać ciekawe elementy, które oczywiście są skryptami, ale pchają szaloną akcję do przodu. Trzeba też przyznać, że gra nie grzeszy długością. Około 8-9 godzin na zobaczenie napisów końcowych to niewiele. Jednak jest tutaj pewne replayability. Możemy odpalić skończone chaptery i pozbierać złote części broni, jak i tropy. Te pierwsze dadzą nam, co za niespodzianka, złote pistolety, które są o 10% mocniejsze i mają większe magazynki. Raczej pierdoła, której żaden szanujący się glina alkoholik nie powinien używać. Co do tropów, tutaj mamy ciekawszą sprawę. Są to pewne miejsca, ślady, które rozwijają nam tło fabularne i pozwalają bardziej zrozumieć, co się wokół nas dzieje. Tropy to znajdowane ślady, ale też i możliwość obejrzenia kreskówek w telewizji. Jak zapewne pamiętacie, Maxowi w poprzednich częściach towarzyszyła telewizyjna nowela. Rockstar nie chciał rezygnować z tego elementu i dorzucił trochę telewizyjnego chłamu w postaci kreskówek, wiadomości czy reklam. Bardzo fajna sprawa. Oprawa Maxa Payne'a ma już na karku, uwaga, 12 lat. Tak, 12 lat minęło, odkąd zwiedzaliśmy słoneczne San Paulo, a wciąż trzyma poziom. Owszem, tekstury nie są ostre jak żyleta, postacie nie mają tylu poligonów, ale jeśli temu nie zaczniemy się chorobliwie przyglądać, to tego nie zauważymy. Miejscówki oddano fantastycznie, ociekające bogactwem domy, obskurne śmierdzące slumsy czy stadion piłkarski, każda lokacja wygląda wyśmienicie. Rockstar włożył w to masę pracy, którą doceni tak naprawdę niewielu, bo większość pracy to
tło, które miga nam przed oczami, a warto chwilę przystanąć i zobaczyć, ile roboty włożono w to, aby lokacje wyglądały realistycznie. Naprawdę Rockstar się przyłożył. Gra na konsoli śmiga w 30 FPS-ach. Wersję na PS3 uważam za tą gorszą. Potrafi porządnie chrupać, natomiast najlepszy sposób gry to granie we wstecznej kompatybilności na Xbox Series XS. Szkoda, że nie pokuszono się o wersje Enhanced, które dostąpiły takie tytuły jak Red Dead Redemption, pierwszy Assassin's Creed i wiele innych. Trochę szkoda, bo nawet podbicie rozdzielczości byłoby tutaj dobrym pomysłem. Tak dostajemy dokładnie to, co na konsolach 7. generacji. Alternatywą oczywiście jest PC i masa modów, nawet dodających ray tracing. I tak, tutaj będzie ładniej, płynniej i wyraźniej, ale wciąż wolę wersję konsolową, pomimo niedostatku wspaniałości wersji PC-towych. Podsumowując, Max Payne 3 aż tak bardzo się nie zestarzał. Historia nadal jest aktualna, a sama rozgrywka wciąga i nie pozwala odejść od telewizora. Pytanie z początku recenzji, czy Rockstar wywiązał się ze swojej roboty. Tak, zdecydowanie, ale zrobił to po swojemu. Czy lepiej? Ani gorzej, po prostu inaczej. Trójka stanowi fajne domknięcie trylogii Maxa Payne'a. Warto na koniec dodać, że czekamy na remake'i 2 pierwszych części, nad którymi ponownie pracuje Remedy. A jeśli zastosują do tych gier swój silnik Northlight, to możemy być pewni, że Max powróci w blasku i chwale. Kto wie, może doczekamy się też remake'u trójki, a może i kiedyś powstanie 4. Ale by było. Tak czy tak, Maxa Payne'a 3 z czystym sumieniem polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.